No, cześć wszystkim, cześć. Dobra. Gdzie są węgorze, co? No to jest pytanie. Ja muszę chyba jeszcze przerzucić ten zestaw. No dalej, zobaczymy. Na rosówkę, a na tych mam mięsko na zestawach gruntowych. Dobry, dobry. Zobaczymy, co tu się będzie działo. W dzień bym gdzieś poszedł na węgorza. Okiem wiesz coś? O węgorza. Dzień węgorza. Szczupaka bym poszedł gdzieś łowić. Ale to takie jest, kurcze. Jedno nie pasuje przynęta, drugie nie bardzo ten. Szczupak tak też nie siedzi, kurczę, dobrze jakbym chciał. Tak źle i tak niedobrze. No ale to trochę minęło, nie? Od kiedy to pisałeś? Że tobie to wyszło. A 70-100? Na Wołku? No dobra, 71-100 to jest klasyka. I on dalej tam siedzi? No to ciekawe. To ciekawe, że ten sandacz tam dalej siedzi. Ja tu wczoraj, teraz tak jak ty jestem tu w tym miejscu, to wczoraj miałem wyciągnięte trzy miętusy, trzy. Ich nie sprzedałem. Gdzie je tu mam? Czyli siatka, co ja klikam. Mógłbym je chociaż pociąć, ale nie, po co? 20 minut, 10 sztuk. No tak w miarę, nie? A to bym mógł sobie Szymek pójść zobaczyć. Dzięki za info, że on tam jest. No, w sumie można byłoby obadać gościa. Dawno się sandaczem nie bawiłem. Byłoby iść do gen. No może byłby sens go iść nagrać. Ale zobaczymy tutaj chwilę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Nie, wczoraj w miarę ten miętus, w miarę. Jak cały czas wiało i padało, jak się wbijało na spota, tak teraz wczoraj i na jednym łowisku siedziałem zero wiatru, na drugim zero wiatru. Znowu na bursztynie, jak chciałem, żeby nie wiało przy nagrywaniu karpi, to wiało po 10 metrów. Nie? Jeszcze cały czas myślę, co na niedźwiedziu? Co tam na niedźwiedziu? Coś się zmieniło w tabeli, czy wszyscy teraz już na porzeczkę? Grube ryby na porzeczkę. 20 pop-up porzeczka. Tak jak ja to badałem, kurczę. Może to ruszało wtedy dopiero. A ja się zastanawiałem, bo tutaj grube sztuki idą na Wolku. Ale Wolku mi nie dawało. To dalej siedzi tam, gdzie ja wtedy na transmisji. To jest ciekawe, że ten tutaj dalej złoty lin jest na tą brzoskwinię. Tutaj łowią wanilię, karmel. To jest Wiktoro, ten spot, jak przejdziesz promem na tą główną wyspę i musisz przejść przez ten most, który tam jest i w lewo, na Wolkowie.
Musiał jakiegoś, wiesz, które miejsce? 71 100, ja tam zawsze spoty leszczowe dawałem, certowe i inne takie. W tym się łowiło. A wam jakiś sum przy okazji tych nie walnął? Tych sandaczy? Bo on tam też bywał, nie? Cześć, cześć. Strum się nie trafił. To dobrze, że się nie trafił, bo strum nie byłoby wesoło, nie? Znaczy może by się trochę... Ja miałem wesoło, jak byłem przy tych, nie? Przy tych węgorzach. Daję na stopień 9 was z powrotem węgorz. Ja tam stałem, tak jak na transmisji ostatnio miałem prawie trofkę i kilka sztuk tych węgorzy, nie? Tak jak stałem jak ten debil. Dobra, to zmieniamy łowisko. Idę na tego węgorza z powrotem tam. Tak stałem później w ten sam dzień, to nie wiem, w niedziela była, niedziela chyba, albo sobota po południu, bardziej niedziela. O 23 byłem sobie tam zobaczyć. I ani jednego. Na drugi dzień byłem dwie nocki i nie miałem ani jednego węgorza, tylko mi wchodziły te. Wchodził sum mi siadł. 6 kg. Wiecie, co się dzieje na przyponach 6 kg, nie? No węgorze na Olburgu chciałem łowić, ale no przyleciałem tu szybko teraz, bo podobno z powrotem biorą. Ja nie wiem, czy w pełni działa. Ostatnio jakoś tak mniej problemów było. Pewnie się znajdzie i problem z internetem, jak odpaliłem transmisję, nie? To się zaraz coś zestra. Nie, no ja miałem wtedy fajnie wchodziły te węgorze. Później zrobiłem sobie trolling tutaj po środku i wracając do tego miejsca, gdzieś tak około okolicy 22, 21, 22, tam jakoś tak, nie wiem, widzieliście to na transmisji ostatnio, to w prawie trofkę wyjąłem węgorza. No i potem to już była dupa. 3 noce na ciszę miałem totalną. Zobaczymy. Zobaczymy z tym. Czy on tu mi siedzi dalej, szczęście mi dopomoże, czy nie. Już zacząłem kombinować. Jedną wędkę tutaj ustawiałem, tutaj, o. Tak jak tu się łowi czasem, nie? O, tutaj. Tutaj też tak po skosie w tamtą stronę, tak tutaj. Bardziej o, tam. Bardziej tu się gdzieś kierowało. I tam mi też wchodziły czasem dobrze. No i jeszcze tu miałem to jedno miejsce, nie? Co z Sunbanem? Nie wiem. Pisałeś do mnie coś na tym Discordzie? Ktoś tu pisał, jak to mam zrobić teraz. Cześć wam, cześć. Ja taki jestem nieogarnięty tam Discordem, że głównie przez to, że mam mało czasu. Strasznie mało czasu ostatnio. Dobra, dawać ryby. Co mówicie, że tam jeszcze sandacze wchodzą? Czemu to można było sandacze powygłupiać się? Welcome nie będę się rzucał. Normalnym zestawem rzucę. To bym zrobił to. Tu jakąś główkę, jedynkę, dwójkę. I siwe przynęty. Siwe przynęty, tak? Wydaje mi się. Tiny fish. Patini fisza nie mam. Najwyżej mi się pobiegło. Czwórka tini fisza. Jakie przynęty mi to podpowie.
Takie siwe. Jednego mam, wybrakowanego trochę. A, można byłoby pomachać. No to się tam pójdzie zobaczyć. Ale sandały z rana gryzły, nie? Niekoniecznie w nocy trzeba było łowić. W nocy to wjeżdżały sumy wtedy. No to zobaczymy. Pobawimy się trochę. Chciałem iść z szczupaka na Olburgu, jakby nie było tego węgorza. Dobra, chwilę można tutaj i wtedy pomyślę. Muszę ten Olburg z transmisji na YouTubie usunąć. Nic się nie dzieje. Ja wczoraj za szczupakiem, kurczę, byłem wszędzie. Na 21,67 też byłem. I cały ten brzeg obiegłem stamtąd. Zaczynałem od mostu tutaj tego przy bazie, przy wyjściu z Grodziska. Tu też coś testowałem. Później byłem tam. Dużo miejsc obiegłem, kurczę. Wzdłuż całe, jedno, drugie, trzecie. Najgorsze, że nie do końca wiadomo jaka przynęta. Może się zmieniła ta 60, a już na tą czerwoną 60 nie wchodzi. Ale teraz kombinuj, nie? Kombinuj, co się zmieniło. I krzada 65,01. No wiem, w tygodniówkach patrzałem i zacząłem kombinować, kurczę, tu nie mam założone. Zacząłem kombinować z tymi takimi właśnie jasnymi. Ja mam mam takie minowe szóstki, albo tu taki tego X90, na to kiedyś się dużo łowiło. Tak samo. Cześć, cześć. W realu ryby? O, dzięki za różyczkę. Wiesz co? Ja ten miesiąc nie wiem. Znowu będę odwlekał to jechanie na ryby, nie? Co, fajnie coś skubię na metodę? Cześć wam wszystkim, cześć. Nie, mój młody ma teraz komunię jeszcze w tym miesiącu. Na koniec. I to się wszystko wali. Wszystko naraz. O, na tego Minoła też próbowałem. Wiem! Na tego Minoła mi wczoraj 7 wleciała. Czy live ścięło? Nie. Chyba nie, bo ja mam zatrzymane, tylko przeglądam ten tutaj. Jakbyś machnął jakąś rybę fajną, to weź wrzuć na Discorda. Na ten mi wczoraj wjechał fajny szczupak. Właśnie takie jakieś zielone przynęty też tam coś tam było. No, ja widziałem, jak pisałeś. Nawet dzisiaj się zastanawiałem, czy jakiś film zrobić, kurczę, z tego. Zapomniałem o węgorzach. Pimpek. Kurczę, przypomniałeś mi, bo ja sobie materiał nagrywałem i I miałem zmontować materiał. Nie wiem w sumie. No to jest tak żal ryby, że ja nie wiem, czy w ogóle składać materiał z tego, nie? Co ja wam tam pokażę? Złowiłem, nie wiem, 10-15 ryb, szukałem brzany. No złapałem brzany, chyba 5-6 sztuk, bo tam bierze jak zwykle na miodowe sery pszenicę. Ale mnie to lepiej, jak ja myślę, żeby to wrzucić na neta, nie? Są jakieś granice syfu. Nie wiem, czy takie filmy wrzucać?
No Discordy są. Mój Discord jest, u mnie jest dużo ludzi. Z 500 ludzi jest na Discordzie u mnie? Jest was trochę, nie? Dużo ludzi potrafi siedzieć na Discordzie u mnie. Siedzą sobie, gadają. Ale też jest ten Discord, ten polski. No nikt kojarzy, nie? Linka do Discorda mojego, jak wbijesz na tego, wejdź na mjplay.pl i tam jest przejście. Chyba z bio nawet masz przejście. Już na mój kanał YouTube, na Twitcha i na Discorda, na wszystko tam jest przejście. Miętus siadł piątka. To coś się zmienia tu z tym spotem, bo wtedy się zastanawialiśmy, czy miętusy biorą i z dwie osoby powiedziały, że może przez parę godzin mieli jednego miętusa chyba, nie? No i dupa. Słabo bierze. Wiem, co zrobię. A ty nie jesteś szyber na grupie jakiejś tłumie? Przypadkiem? W grze na MJ Playu? Idę tam sobie za tym sandaczem porzucać. Nie wiem, ile tam prędkości 30 ustawię na początek. Właśnie, na głównym kanale teraz będzie 4000 subów, nie? Weźcie, zostawiajcie jakieś komentarze. Możecie swoje niki podawać z gry. Ja sobie zapisuję, kto tam coś pisze. Ja, nie wiem, wysyłam wam prezenty. Jakieś coś, tak myślę, żeby coś zrobić na te 4000 subów na tym głównym kanale, ale komu ja mam coś wysłać, jak nic nikt nie pisze. Łokiem wędkarza to mi cały czas pisze, nie? Ty to tam specjalne miejsce masz. Jakiś bimberek będę musiał napędzić. No ja mam, tylko że tym kątem i drugim i trzecim kątem nie jestem na czym czacie. Ale jest, MJ Play znajdziesz. Tam ze 150 osób jest teraz na tym czacie. Wydaje mi się, że dosyć toksyczny czat jest, ale chyba się chłopaki teraz uspokoili. Ty musisz okiem musisz okiem, no, pisać jak coś potrzebujesz. To ty akurat wiesz, że to coś dostaniesz, nie? Się zastanawiam, czy mój Discord bardziej toksyczny teraz nie jest niż... Nie wiem, co tam się dzieje. Z chwilę ktoś bana dostaje. Cześć, Miro. No jest sandaczek. Nawet ładny. A jaki mam tu przypon? Ja sobie chyba zmienię. Ja sobie założę 13. Sobie założę 13. Dam trochę mniejszy hamulec. Gorzej jak sum wleci, nie?
O, dzięki za followkę. Wiesz co, łokiem tego to się nie da zrobić, nie? Srebra się nie da przelewać. Nie, to jest bez sensu, żeby komuś mógł coś wysłać, to by musiał kasę zainwestować. Nie, bo do mnie najlepiej napisać komentarz ten, nie? Komentarz do mnie najlepiej napisać pod filmem z nikiem. Jakikolwiek film napisać z nikiem, ja się odzywam. Chociaż mam jedną osobę, do której się muszę odezwać. Ostatnio też chciałem się odezwać do kogoś, ktoś pisał coś o zanęcie na lina? Siedziałem, szukałem tego komentarza i później go nie znalazłem. I nie rozumiem, co się wydarzyło. Dlaczego go nie ma? Nie wiem, czy ta osoba usunęła ten komentarz, czy co tam było. Bo podobno bo podobno jest za dużo tego, za dużo ludzi, za dużo ludzi grało i serwery nie wyrabiały, dlatego rzekomo wyłączone są na czacie ryby, te takie zwykłe. A to się mocno przydawało, nie? Bo ja sobie wbijałem na taki Olburg, pobiegłem właśnie nie będąc na tym czacie moim MJ-playowym, dlatego na tych kontach nie jestem. Ale no, pobiegłem sobie po każdej lokalizacji i widziałem, że tu wyskakuje leszcz kilogramowy, kolejny kilogramowy, no to już wiedziałem, że gdzieś na tym tam kawałku terenu jest spot aktywny. No i wtedy wystarczyło się ustawić na 2-3 miejscach przez chwilę i zaraz już wiedziałem, gdzie skubać, nie? No teraz, no to tak nie jest hop. Teraz gdzieś tam ewentualnie ktoś machnie trofkę, no ale to też nieraz, no to wiecie jak to z tym, nie? Fartem bywa. Pamiętam, jak kiedyś odpaliłem transmisję napalony, bo pierwszą rybę, którą wyjąłem, to była trofka na spocie leszcza. Odpala, mówię, o, ale mam spota. No. I już więcej na tej transmisji nie wyjąłem leszczy. Z łódki dla bezpieczeństwa będziesz wowing łapał ten. Ale tu chłopaki mówią, że ani jeden sum nie wyszedł. Także to chyba nie ma. Chyba nie ma tutaj tego suma. Bywał tu, nie? No się nie wiem, czy nie lepiej pod tego sandacza magota założyć, jakiego jasnego, białego, albo... Nie, chyba magot by był dobry, jak to sandacz lubi. A tu ktoś zobaczy, że już tam taka przynęta jedna działa i już nie będą kombinować, wszyscy łowią na to samo. A założę. No, a aktualka jak wyjdzie? Ciekawe, kiedy aktualka wyjdzie. Czy trafiliśmy z tym, że to będzie impreza urodzinowa na koniec tego miesiąca? Zobaczymy, nie? Się okaże. Dobra. Dam tego białego magota. Dobry, dobry.
Ciężko się to prowadzi, ja widzę. Co tam spamuje? O. Ten spot na Buffalo jest odpalony? Nie wiem, wiesz. Kiedy ja wstawiłem tego tutaj? Tu na tym kanale wstawiłem na bata łowiłem? W niedzielę łowiłem? Nie pamiętam, może w poniedziałek się bawiłem? To się zastanawiam. W jakiś dzień się bawiłem wtedy tymi. Co nagrałem, ale też byłem przed tym, łowiłem. W poniedziałek łowiłem. W poniedziałek byłem na Buffalo, na bata. To złowiłem sazana i złowiłem jakieś tam Buffalo. Ktoś wiem, że wyjął też te normalnie jakieś trofki z czatu, ale dużo mniej osób stało, Paweł, niż jak ten, wiesz, spot był odpalony na początku. Zmieniało się. Ten TikTok, jak chce człowiek pisać żółte, to od razu jest dupa. Trochę za blisko chyba to miotam. Bo mam chyba klips ustawione. Cześć, cześć. Chciałbym klips zdjąć. Czemu ja klips w ogóle mam założone? Dzisiaj morze wrzuciłem faktycznie. To miałem tam ponad 100 rybek złowione w 2 godziny. To tak w miarę, nie? Tak w miarę. Jakieś tasze wychodzą, witków było dużo. Dobra, zmieniam tą przynętę. Zobaczę tego quickera teraz. Teraz tu poleci. Chyba przegięłem. Na Quarry to też jest patologia, nie? Jak mnie to telepało. Ostatnio chciałem nagrać Quarry. Tak zresztą jak Wolko widzieliście na transmisji. I co to jest za trolling? Też odpaliłem. Mówię, a dobra, popływam sobie. W jakim sensie karpiarz, jak się koło ustawia? Chodzi tobie o klips, czy o co? Klips naciskasz tego, Ctrl i masz plus minus. To tak jak ja na spotach podaję dokładną odległość tam, gdzie się rzuca na tym, na YouTubie, na filmach jak masz, to wtedy sobie klipsujesz, nie? Też musisz dobrać sobie siłę rzutu, bo na przykład, nie wiem, ustawisz sobie 10 metrów, ustawisz jakiś tam ciężarek 40 i walniesz na 90, to ten zestaw poleci, odbije się i się cofa jakby trochę, nie? W twoją stronę. Musisz dobrać trochę ten siłę rzutu. Że tak w miarę precyzyjnie trafiać. Bo ta gra jest szalona, nie? Jak spot jest jakiś aktywny i on tam działa, no to tam, nie wiem, macie 15 metrów, ale ktoś się ustawi o tak, a ktoś inny tak, to jest, zobaczcie jaka jest różnica, nie? Patrzcie ile ta wędka, nie wiem jaką ma długość, nie? Ale to sobie można sprawdzić. Jaką ona długość ma? 3 metrówka. No to pół wędki, 1,5 metra, nie? To są naprawdę różnice.
Do tego ktoś rzuci plus trochę w lewo bardziej i o, tak się cofnie i później powie, że o, działa słabiej. No działa słabiej, no. Bo nie stoisz tak, jak ma się stać. Bo ja bym chciał złowić karpia kilogramowego, nie? Ten ciągnie 11. No jeszcze film z trollingu mam do zmontowania. Tak, na Włochowie jestem. Mam film jeszcze z trollingu do zmontowania z 80. Nie, 75. 75. 75. Gdzie tam u góry po prawej. Wpadł rekin. Wpadł. No, sandacza bym chciał wyciągnąć, ale to ja za dużo kombinuję. Wpadł jeden rekinek, taki 190 czy coś takiego. Wpadł miecznik, nie pamiętam ile on miał. Jakiś mały, 11? To się nie wiem, czy nie pomyliłem ze strojnikiem, bo jeszcze strojnik wpadł. Także ten. O, a ja mam, patrzcie co. Jest sandacz. Sandacz. Ja wam to powiem, że te płotki to mnie prześladują, nie? Na obrotówki już wyciągałem. Na te, jak one tam się nazywają. A co my jeszcze wziągaliśmy? A, na wacki to normalne przecież, nie? Ale na gumę? Jeszcze płotki nie wyjąłem. Nie każdy sandwich jest ładny. A ten ładnie szarpie. Taka trójka? Nie, 2,5? 2,5. Pamiętasz, że dałem przypon. Które za daleko rzuciłem? Przypon 6? Nie, 12. Właśnie, a propos tego. Gdzie ja zawsze łowiłem sandacze, to bardziej inaczej. Chciałem łowić te golce takie ładne, czerwone na jeziora Ładoga i zawsze brał sandacze, nie? Tam człowiek przychodził właśnie z takimi przyponami, 10, 12. Miałem gówno wędki i zawsze były problemy z tymi rybami, zawsze. Z tymi golcami nie byłoby problemu, ale zawsze przyszedł sandacz i mówi hello. Jesteś słaby w tej grze? 36. Nie wiem, czy jesteś słaby w tej grze. Kwestia nastawienia się. Tylko nie musicie ciągnąć od razu nie wiadomo jakich ryb. Russian Fishing 4. To jest tak mnóstwo opcji, żeby się bawić. Nie trzeba ciągnąć rekinów. Cztery dni rzędu i nic. No jakieś tam teraz wyszły, ale średnio, nie? Średnio widzę. Może kwestia w kierunku, w którym rzucamy, nie? Jeszcze mam jedno miejsce. Musiałbym No, ja w Fishing Planet grałem, nawet na YouTubie mam coś tam ponagrywane z Fishing Planet. Zresztą transmisje też były, ale ja ciągle marudzę, bo ciągle mówię, że nie mam czasu. Ostatni czas, jakbym sobie chciał, to idę tak. Najpierw idę sobie z synem posiedzieć wieczorem już wtedy. Tak się najczęściej dzieje, że już potem śpię, zamiast iść sobie tu posiedzieć, bo kiedyś robiłem przez transmisję, nawet potrafiłem o 22 rozpocząć transmisję na Twitchu i siedziałem do północy, nawet dłużej. Ludzie wybijali. Teraz to nie. Teraz to jestem zmęczony. Nawet nie wiem czym. O, tu łowiłem sandacze.
Nawet jak już transmisji nie robiłem, to bywało tak, że sobie siadałem i sobie nagrywałem jakiś film z jakiejś gierki. Idziemy po rybę. Ktoś tam siedzi. Jak myślicie? Miętus, węgorz czy trawianka? Obstawiać. To jak myślicie? Jeszcze może być sum. Bo raz tak miałem. Właśnie 3 dni temu, jak próbowałem tutaj sobie coś nagrać. To mi nic nie brało, nie? Człowiek przychodzi i patrzy. Jedzie tutaj, nie? Podnoszę i to szarpie, walczy. O. I to ładne siedzi. Czyli jednak jest. Czyli ten materiał, który nagrywałem wtedy na transmisji, to nie jest do wyrzucenia. Czyli mogę sobie zmontować materiał. Zrobię chyba spota z tego, nie? Jak mi tak tutaj fajnie wchodziły na transmisję, chciałem to zmontować jako spot, ale mówię, no dobra, ja wiem, że jednym wchodzi, drugim wchodzi, mi wchodzi, tu prawie wtedy wyjąłem trofkę, no ale co z tego, nie? Jak ja byłem później wieczorem i nic nie wyciągnąłem i byłem, mówię, na drugi dzień byłem 2 nocki i jedyne co mi uderzyło to trawianka jedna, a na drugi dzień walnął mi sum 6-kilogramowy. Także 3 noce 0 węgorza, nawet takiego jednego małego pierdka. Refa masz na Steamie? Nie wiem. Miałem kiedyś taką teorię, zresztą dalej się chyba potwierdza, że może ewentualnie się zastanawialiśmy, że może jest jakaś taka różnica w czasie odpalania tych spotów, nie? Że spoty na Steamie są identyczne, ale nie odpalają się w jednym czasie. Przykładowo ja trafiłem na przykład, nie wiem, na początek aktywności danego spota, to u mnie on już działa, ale u wszystkich może nie działać. A może na przykład na Steamie nie działać. Z drugiej strony bywało tak, że Steamowcom to działało, a normalnym nie działało na kliencie, nie? Także trudno to powiedzieć, nie? Albo może być tak, że ja trafiam na sam koniec aktywności spota i ktoś w ogóle pójdzie tam już na ten spot, a on już może padł, nie? Ale chyba tak najbardziej skrajnie to raz na leszczach miałem. Cześć. Raz na leszczach miałem, że nagrałem spot, wiedziałem, że on jest aktywny, nagrałem go dzień prędzej i mówię go, dobra, bo już miałem wrzucone na YouTube'a, tylko go udostępnię sobie. Nie go udostępniam, się okazuje, że on już nie działa, nie? I leciałem na szybko załatwiać kolejne, szukać, żeby było aktywne. Ja. 14954. Czyli Paweł potwierdza, że bufale dalej działają, tak? Bufcie. Na karasi na Włochowie? Nie wiem, się na karasia nie nastawiał chyba na Włochowie.
Że założysz jakiegoś czerwonego robaka, rosówkę albo coś takiego, to tobie powchodzi, ale nie wszędzie. I bardziej na tym, właśnie na tych spotach tutaj wzdłuż tego, o coś tu wzięło. Ciekaw co to będzie. Dobra, chyba nie ma tematu tutaj. Suma w kawiarni 115 kg z Wolkowa chcą? Coś chyba nie teges, co? Ja cię nie mogę. Ja tu największego miałem 50 kg, nie? Nie wiem, czy większy był. Chyba 50 miałem. To 15 kg z Wolka. Ostatni raz jak nagrywaliśmy sandacze tu przy tamie na tym 7,5, to tu wychodziły sumy w nocy też. I to też była jakaś taka właśnie przynęta tego typu jak teraz mam. Coś takiego jasnego. Właśnie dlatego te magoty używałem. Wowing zaraz pewnie napisze, ale wydaje mi się, że na te białe magoty łowiliśmy. Zresztą sum to tak, tu był na tym 7,5, tutaj, tu kiedyś też łowiłem sumy. Sandacze zresztą tutaj się łowi z tego, powiedzmy, portu. Tutaj, stąd można było z brzegu rzucać. Ale tu był, jak but wygląda, nie? Tutaj był sum też, zresztą sandacz sum tutaj. Tu był też sandacz sum, tutaj bywa tak samo. Tutaj nigdy nie łowiłem sandacza suma. Pewnie by był gdzieś. Ale i tutaj, nie? Na tej 10. Trochę tych jest miejsc. Komu się chce to oblecieć. Wowing się nudzi. 60 na kalibrę tu wyjąłeś? Ale to ten, na łodzi byłeś, nie? Pewnie. Na łodzi to jeszcze się uratujesz. Tak to masakra. Ja tu z gruntu miałem 50. Tylko na te dobre zestawy. Tu gdzieś go trzymałem i przebiegłem przez ten most i go gdzieś tam go wyciągałem w tamtym miejscu. Gdzieś tam z brzegu. Jakoś go holowałem. To jezioro tam, Kamas, mówisz u góry? Tam są te... Jak oni to są? Łososie, czy co? Czekaj, już ci pokażę. Tu. Dra. Czego one się tak nazywają w ogóle? O te. Czyli golce są o te. Te golce tam wychodzą. Ale kompletnie nie mam techniki połowu ich. One rzadko biorą. Jak ja tam idę, to mnie telepie dosłownie, nie? Może przy 3-4 próbach wyjąłem jednego czy dwa. To szkoda to pokazać jako spot, nie? Ale on tam zawsze jest. Przynajmniej się go wydaje. Ale co zwijanie 50? Na czym zwijanie 50? Bo ja tam zawsze kombinuję z jakimiś tymi. Próbuję giga robić, chociaż ciężko tam gigowanie robić. To jest głęboko. Tam jeszcze normalne golce wychodzą. Szczupaki też się chyba łowiło, ale to właśnie przy okazji tych takich bardziej przyłowy były. Ale jak przyłowy to pewnie też i są tam normalnie do wyciągania. Ale co mówisz, Paweł, 5-10? Na te golce?
Kurczę, może bym spróbował, widzisz. Ja zawsze próbowałem albo jakieś takie, albo zrobić step, ten, jak to się nazywa? Step go? Nie. Go and step? To z zatrzymywaniem tą technikę, jigowanie tam próbowałem. Też próbowałem na jakimś zwijaniu, ale na takim wolnym 5-10 to nie próbowałem. O, widzisz, to może takie coś by podeszło. Nigdy nie mogłem tam się jakoś dopasować do tej Tunguski. Co mi tu wzięło przy brzegu? O, byczy kleń. To ja tak robiłem no, ja tak robiłem jak był do złowienia w tym evencie świątecznym Tejmien na Białajce. Rzucałem szczura tam na maksa. Odpalałem prędkość tam jakąś 8-10 i kładłem sobie ten telefon na myszkę. W pierwszym rzucie tobie 15 siadła, ja cię nie mogę. To jest fart dopiero, nie? Tu się ludzie męczą. O właśnie, będę musiał pociąć te ryby, nie? Ja te sandacze potnę chyba zaraz. Ludzie się tak męczyli z tymi tajmenami. W ogóle cały event był porąbany. Ja rozumiem, że tam by wpadły jakieś mega nagrody za to, nie? Potencjalnie. A tam jakieś takie ochłapy poleciały, że... Nie wiem, mnie to strasznie irytowało. Tylko tyle, no tyle, że to powiedzmy, że zgodne z moim contentem na YouTubie, że o tam ja sobie nagrałem film, bo lecę tu, to tam, tam. Tu do tego jeszcze ruszyły właśnie te stare filmy niektóre, które na miniaturce miały daną rybę, no to tam jeszcze to jeszcze jako taki event mi pasuje. Chociaż zabawniej było z tymi, nie? Z prezentami. Wszyscy siedzieli na prezentach, łowili sobie, czekali, co tam masz. Ja mówię, ja sobie nagrałem film z otwierania tych prezentów z dwóch kąt. Za każdym krokiem byłem coraz bardziej zirytowany i tu klnęłem, więc materiał się nie nadawał, żeby to puścić. Ja nie będę takiego wrzucał. Ewentualnie to wrzucę, nie? Ale ale... Ale chyba z muzyczką jakąś, nie? I przyspieszone, nie wiem. Ma to sens? Wyrzucić prezenty? Unboxing? Co ja łowię? Sandacza próbuję złowić. I... No i generalnie nastawiam się na węgorza na kolejną nockę. Musiałbym zrobić zanętę, tą co ostatnio robiłem. Ktoś pamięta, co ja tam za trutkę dawałem do zanęty? Kawałki ryb, pasza, tran pewnie, posiekanego robaka może, glinę. Coś takiego, ciekawe czy to mam. Ale my jesteśmy na Wolku i to jest szybko, żeby dojść do sklepu. Na Wolku, pamiętajcie, zawsze wszystko jest dostępne. Już był raz czas, że czegoś nie było tutaj. Raz było coś takiego. Ale faktycznie słabo tutaj z tym sandaczem. Już nie mówię, żeby tu jakieś nie wiadomo co brało. Chyba, że... Chyba, że... Myślałem, że coś tam wzięło. Chyba, że gdzie ja wchodzę? Tu trzeba było w spinę wejść.
Ja nie mam punktów ani w Texas, ani w Karolinę. Może trzeba było zmienić na jedną z tych technik. Na co ja łowię? Na tego Giga, na Tiny Fisha 4. 006 kolor. Bo teoretycznie na to się dają. A węgorze są na tym, na 105,92? 105,92, 9 metrów na mięsku. Zresztą na przykład Al już wyciągał na rosówę też. Nie wiem, no słabo jest. Nie dałem jakiegoś dziwnego haka, no. Jedyneczka, na tego łowiłem zawsze. Jak to wygląda w zestawie? Za mały nie jest? Główka jak główka, nie? Idę na bliżej tych węgorzy. Ale chyba spota bym z tego nie nagrał. U mnie za słabo to działa. Z drugiej strony info o tym, że bierały tu sandacze, to wydaje mi się, że z tydzień temu ludzie podawali, nie? Także no, to może być już to może być końcówka totalna. I rotują. Takie coś to może być. Że coś dzieje? Nie. Dobra, to siekamy sandacze. Ciekawe po co tapowanie na YouTubie. Bo na TikToku to teoretycznie wiem po co ludzie tapują. I że to podbija kanał. Ale na tym to ja nie wiem co to daje. Ja sobie zrobiłem tutaj jakąś węgorzową zanętę. Robaczkową tylko mam tutaj. Tu jest jakiś WW. No to stare WW. Musiałbym to usunąć. Po co mi to WW? Za słabe to WW jest. Tutaj mówiłem, że tu dam. Dobra, podnęcimy trochę. Ja mam tak nazwane te przynęty, że później sam nie wiem, co zrobiłem. To będzie chyba to. Dobra, ile tu procent rzucić? 40 to nie jest za daleko. Też niby ja łowię na 9 metrów, nie? Tylko, że to tutaj opada.
Znaczy 9 metrów to spada gdzieś tam, a to leci tutaj w dół. Ciekawe, jaka to jest głębokość. Kicie węgorze. O, wywołałem wilka z lasu. Czuję suma. Takiego 15 kg. 15 bez wody nie wyszło. To jest grane. Windows mi zastrajkował. Nie mogłem wrócić do gry. No to może być węgorz, bo tak pracuje. Było branie. Czyli moja trutka jest skuteczna. Moja trutka rybna. Właśnie widzę, że ktoś to wbija na tym TikToku. Ludzie wbijają z shortów. Właśnie shorty? TikToki bardziej. Nie wiem, co to jest. Muszę powstawiać parę filmów nowych. Ostatnio tylko na YouTube leciały. A trzeba było shorta z tej trofki suma zrobić, bo w końcu siadła. Gdzie to Bielin siadł taki? Na którym spocie jesteś? Jaka piękna sprawa z tym węgorzem. No 3558 siedzi. A na co tobie siadł ten dzień? Co mu dałeś do jedzenia? Arka, bo jest na arka. Na rusówkę czy na tego? Na miodowe to by to siadło? Uważaj tam z rosuwami, a zresztą na miodowym też uważaj, nie? Bo tam siedzi ten Amur, nie? Chociaż może zrotował na żownicę. To chyba najlepsza opcja, na co ci mogło siąść. Najbezpieczniej. No bata łowisz? No. No wiesz, to jest fajna zabawa. Tam możesz, wiesz, jak się rozkręcisz, nie wiem, zrzuć sobie jakąś zanętę na karasia, tylko zwykłą zanętę na karasia, byleś miał punkty w robienie zanęt, 5 punktów, żebyś robił zanętę 9, 10, 9 na 10, 10 na 10 i zanęt sobie tylko tą karasiówką.
I tam jesteś w stanie wycisnąć naprawdę duży wynik, nie? W tym miejscu. Dobra, ja ze dwóch idę sobie siusiu. I zaraz wracam, ma być tu trofka węgorza. Działo się coś, jak mnie nie było, czy cisza? Cisza i spokój. A co za nętę? Na Karasia? Nie wiem, można ją niby zboostować, ale tak naprawdę to wiesz co, zrobisz jakąkolwiek. To będzie każda dobra, nie? Zwykłą karasiową zanętę, tą co masz wbudowaną w grze. Tą karasiową tą. Byleś ją zrobił na tego. 9/10, 10/10 i rzucaj do wody. One to lubią. Nie pamiętam, jak to się ustawiał. Kacper się ustawiał. Kacper się chyba tak ustawiał, że rzucał linową zanętą, to mu brały węgorze, nie? To też było dobre wtedy. Ale nie ten. No, najważniejsze, nie przenęcaj, nie? Rzuć tam sobie, nie wiem, 3-4 kulki na start i więcej nie. Czy warto kupić najdroższe pikerowe wędki? Nie wiem, czy warto w ogóle pikerowe wędki kupić. Czy ktoś się nudzi, lubi to może. Nie wiem, ja może dla was bym musiał kupić sobie, żeby je przetestować. Ale co one wnoszą? Tam są te szczytówki 7-gramowe. Jestem ciekaw, jakie ryby lepsze wchodzą na takie wędki, nie? Tak serio. Co to daje? Główny problem polega na tym też, że nie wiem, jak ktoś sobie łowi na fiderki i właduje sobie 7 punktów na fiderki, gdzie one tu są.
Tu są karpiówki, tu są fiderki. No to zobaczcie, pikerki są w ogóle osobno, nie? Nie macie tej kontroli nad rybą jak już na fiderkach. Ja nie wiem jaka jest różnica przy używaniu tak naprawdę. Czy ja mam jakąś pikerówę tutaj? Tu chyba nie mam. Na Kaziu mam chyba jakąś pikerówę. Tak nie wiem. Trzeba było, wiecie, trzeba było siąść, porównać, nie wiem, może jakichś ostrożnych rybach, ale jaka ostrożna ryba jest? Jak na węgorze ludzie potrafią sobie szczytówki ustawić, te większe, nawet 56. Na jaką ostrożną rybę używa się szczytówkę 7-gramową, co? Może na tych? Może na certach by to było, ale jak patrzyłem, że ludzie sobie walili jakieś tam też 56 gramów, jakieś przypony 19 im nagle z tyłka wchodziły, kurczę te, wchodziły, wchodziły im z tyłka trofki tego, trofki, nie jazgarza, tylko tego, jak ten się drugi nazywa jazgarz? Ja mam lagi mózgu, ja ci nie mogę. Dobra, ale mówi, że tu jest wędka i ona ma punkty. Dobra, pikeruwa. 5 koła Royal kosztuje. 3 kg Royal jest na 30 kg. Ja ci nie mogę. O, sirotka, no. Sirotka. Ludzie tam zakładali jakieś nie wiadomo co, nie? 10 do punktów do skilla. Ale co ja bym tu łowił? Nie wiem, będziecie mieli 90% na metodzie gruntowej i będziecie mogli PVA używać na leszcza. Tylko musicie je zrobić albo od kogoś dostać. To nie byłoby głupie. Mają 90%. Mm-mm. Wolałbym inne punkty. Są jakieś lepszymi punktami? O, ta wędka mi się lepsza, bardziej ciekawsza wydaje, wiesz? Dawid. Nie trzeba mieć na metodę przelotową punktów, ani na boczny trok, ani na koszyk w pętli. Można mieć, ale, ale no nie trzeba, nie? Z drugiej strony, jak się ma 3 punkty wrzucone na na koszyk w pętli, to działa jako bonus dodatkowy. O tak na forum gdzieś jest tam RF-ki podane, że to się sumuje. Fajny kij, ci powiem. Fajny kij. Kusisz mnie, nie? Ale poczekam do tego. Poczekam ja i ty sobie też poczekaj. Jak myślisz nawet o zakupie. Poczekaj sobie do patcha, bo nie wiemy co dostaniemy. Bo wiesz, może się tam wszystko zmienić, ale... I exp dodatkowy. Ale to jest w sumie dobry boost, nie? Jak ktoś się męczy na tych leszczach, to zawsze 25% dodatkowo. I do tego szansa na złowienie trofy jest większa. Węgorza zresztą też, nie? Bo ja potrafię łowić na tym przelotowym. Fajny kij. To jakoś dystans mnie to nie interesuje, bo leszcze się łowi na 15 metrach. Hmm. Całkiem możliwe, że sobie kupię.
No, rzekomo tak jest, wiesz? Rzekomo tak jest jakieś gdzieś tam kiedyś z kimś rozmawiałem i ktoś to znalazł taką informację gdzieś tam na forum zapisane było, że, że jak się ma 2 punkty, 3 punkty i kupi się wędkę z bonusem, to daje większe szanse. Ale i jakby się dodaje do tego, czyli jest więcej niż to, co mamy. Potrafi przeskoczyć te 3 punkty. Ale ile to jest szans, to w sumie nie wiadomo, nie? Ile to więcej daje. Jakie krakersy? No tam i bazę masz krakersową. I jedziesz normalnie kupić bazę krakersową do sklepu wędkarskiego. Tam są tylko jedne w bazach krakersy. No placebo, może tak być. Nie? Generalnie jak ktoś chce łowić ryby, to no tutaj w tych w metodach tych podstawowych to daje tylko większą szansę na złowienie trofki. Ale w metodach karpiowych, to tak jak macie napisane tutaj, to zwiększa ilość brań. To jest wymagane, żeby sobie wrzucić 3 punkty, a tutaj to już tak nie bardzo, nie trzeba mieć. Ale coś tu jest chyba branie. Ja mam takie piękne kije, aż mi w sumie żal będzie je wymienić. Ale ja to zrobię, nie? No ja to zrobię. No jest trzeci węgorz z wami. Ja to zrobię, bo zrobię. Ale poczekam. Wiecie, dla mnie to będzie fajnie, bo bym więcej może trofek łowił, to bym była lepsze miniaturki by były przy nagrywaniu spotów leszczowych. Coś muszę pomyśleć. Albo jednego kija na start kupić takiego. O, jednego bym mógł kupić. Jednego bym mógł kupić, do tego bym sobie wrzucił tutaj z jakiejś tam fortuny. Tu gdzieś na jakiejś fortunie pewnie mam założone. O, tego meteora bym mógł wrzucił, to już starcza. No, sobie kupię tego jednego kija i tak. Ale dużo ludzi tak miało, nie? Że nie miało trofki leszcza. Ja w tym roku mam chyba z 2-3. Chociaż tak się zastanawiam, czy nie mam więcej trofek węgorza w tym roku niż leszcza. No to łowisko będzie wprowadzone, nie? Nowa mapa. I w sumie nie wiemy, co to zmieni. Ale przykładowo istnieje szansa, że jak dodadzą jakieś nowe metody, a istnieje coś takiego, nie wiem, może jakieś dumbbellsy dołożą, nie? W końcu. Dawno nic w karpiarstwie nie było zmienione. Ale z reguły jak było coś zmieniane, no to dali reset darmowy też punktów, nie? Może to. Może coś będzie. No i nowe kije może jakieś będą. Chociażbym się bardziej nastawiał właśnie, że pod karpie, nie? Nie, pikerami chyba nie łowimy karpi, co? Cześć, cześć. Zobaczymy. No, rodpot ma być. Ciekawe za ile ten rodpot będzie. I co to zmieni w mechanice odstawiania sprzętu. Się zdziwimy i powiedzą, a teraz dzióbki kupujemy stojaki, nie ma stojaków darmowych. Tak jak to teraz jest. No jakąś mechanikę na to będą musieli ogarnąć. To też w sumie ciekawe jest, nie? No chyba, że wszyscy dostaną darmowe takie stojaczki zwykłe. Cześć, cześć. Ja myślę, że tego rodpoda to tripoda tylko dadzą i nic więcej.
Chociaż mogą jeszcze pójść taką stronę, że będą bardziej cisnąć pod bonusy dla osób posiadających premkę, bo to robią. Wiecie, mogą dołożyć, nie? A będziesz łowił 4 wędki, ale mając premkę, nie? O, może będzie reset, nie? Z reguły jak coś było, to był reset za darmo. Zresztą jak może wprowadzali ich ostatnio też, nie? Też było darmowe. Ja na Kaziu sobie zresetowałem punkty, właśnie część poszło na morze. I z tych metod takich, chociaż nie, ja nie mam resetowane chyba jeszcze. Nie resetowałem, wiecie? Chyba nie resetowałem. Tu mam zresztą darmowy reset do zrobienia. Tu i na drugim koncie też mam. Ale bo nie potrzebowałem teraz jeszcze tutaj, bo i tak rozdawałem w spinning. Tu na tym koncie, na tamtym na karpiarstwo. Tu na spinning. Na tamtym, na trzecim jeszcze pod spławik rozdaję i karpie na gruncie. Tu pod spinning lecę. A na Kaziu chyba nie zrobiłem resetu. Choć mogłem. A może zrobiłem? Może nie zrobiłem? Musiał zrobić, jak nie zrobiłem. Tam przykładowo miałem rozdane sobie punkty w te metody tutaj gruntowe, tak dla zabawy. Te tutaj, w Kobry tam coś mam dodane, w tego Czoda mam dodane jakieś takie. W metody to mam dodane, bo łowię czasem, ale chyba w Magota też mam dodane punkty. Się marnuje. A wolałbym tam mieć na przykład w robienie spinningowych przynęt, bo to się przydaje. W sklepie tym wędkarskim masz krakersy. Tu nawet ci pokażę na Wolchowie, bo nie muszę iść do sklepu tam, tylko tu na Wołku jest sklep. Chyba, nie? Jest. Nie zawsze wszystko jest tutaj na tym sklepie, tutaj tym szybkim, ale tutaj. Grundbajty bazy. I tu masz te. Tu masz. Tu masz krakersy. Tam można normalnie tak wyglądają krakersy, baza krakersowa. Bierze coś jeszcze tutaj, czy nie? Dawać ryby, dawać. Słabo. Mi się co tu jeszcze zrobić, bo już długo nie będę transmisji prowadził, ale... Coś bym obrzucił. Tu jest chyba branie. Na tym prawym. Coś mi się wydaje, że jak mocno nie wieje 1-2 metra wiatru, to tu chyba coś skubie. I po tym bym chyba poszedł szybko na Olburga, tylko w które miejsce? Musiałbym sobie ogarnąć tego. O, jest branie. 6. Musiałbym sobie ogarnąć tego. Zestaw jakiś, zanim tam przejdę. Bo ktoś tu wyciągnął tego. Trofkę węgorza. No to działa, no, ale... Wystaw dzióbka.
Plusy tam lecą. To płynie. Patrawianka będzie, co? Nie mały węgorzyk. Ale bydle. Tyle czasu brał. To by to można założyć. Tu na 65 też mówicie. Coś tam skubie. Ciekawe, czy na to jeszcze jakieś żółte by były, albo taką siódemkę, taką bardziej... Ona jest taka zielona, ona jest taka okoniowa. Takie coś by brało. Że takie haki to nie jest przegięcie? Trochę chyba za duże. Dobra. Ja za tym szczupakiem szybko. Już nawet bym nie chciał spotu nagrać. Chciałbym znaleźć aktywny spot ze szczupakiem. I wczoraj biegałem. Zaraz wam powiem, gdzie biegałem. Cztery węgorze. Przez dwie nocki, dobra. Biegałem w lewo od mostu. A, ja nie założyłem. Biegałem w lewo od mostu. Czy najpierw łowiłem tutaj zaraz przy brzegu, a później łowiłem w tamtą stronę i obeszłem całe łowisko tam do końca. A może one gdzieś siedzą tutaj, nie wiem. Tutaj też były, nie? Jakoś się nie mogłem z nim dogadać. Jakoś nie mogę, nie mogę dobrać przynęty pod szczupaka. A może? Pierwszy rzut, od razu ryba. Od razu taka pod kawiarnię. No. Aki takie bycze. Zaraz się okaże, że to ostatni szczupak był. Dawno szczupaka nie nagrałem tak fajnie, żeby taki aktywny to był. To jest jedno z najciekawszych zarobków na Olburgu i w ogóle w grze. Najszybsza kawiarnia do zrobienia. O ile się ma aktywny spot. Bo jak prowadzić to? Dosyć szybko schodzi ta przynęta. Bardzo szybko. Wypłynął już? Wypłynął. Nie wiem, 40 ustawię? No na razie. Teraz pytanie. Czy jest tu szczupak? Jak jest, to czy to był fart? Że tam przynętę ugryzł? A jak nie fart? Dlaczego nie gryzie? Ale jest następny. Trzeba bardziej tam siedzi znowu gdzieś. No, na poperki mogę łowić. Ja się staram jak nagrywam spoty, to staram się nagrywać na takie coś, żeby ludzie to mogli używać, chociaż z tymi, nie? Z woblerami to też nie jest proste, ale zawsze mówię, najpierw łówcie, idźcie sobie wbijać procenty. Ile tam? 35 chyba jest procent.
35%. Mówię, idźcie, łówcie sobie na białajce, żeby wbić te woblery, no bo bez woblerów to nie ma co iść na szczupaka w sumie. Ostatnio z 2 razy mi się udało nagrać tego szczupaka na gumki, na jakieś, na co jeszcze nagrywałem, na jakąś wahadłówkę też udało mi się znaleźć, ale na fioletowy mówisz? Właśnie wygląda, że się zmienił wobbler, nie? Zmienił się też kolor. Ostatnio zauważyłem przykładowo, że zielone jakoś tak w miarę zaczęły odpowiadać. Dużo gorzej jest z tym F60, tą czerwoną, ale ona działała z dobre pół roku. I zaczęło na nią mnóstwo tych brać okoni. Aż trzeba trafić dobrze kolor przynęty. Ale muszę wam powiedzieć, że chyba bierze, co? Takie bycze haki do takiej przynęty. Chyba dalej mam za szybko. Nie wiem, 35, 30 mam ustawić, żeby to robiło twitching normalny. Za mocno ciągnie. To będzie 2 kolejna. No to już kawiarnia by była zaliczona. Ale teraz mam prędkość 30. Fajnie. Super, warto było jeszcze to przejść. Ciekawe jak wieczorem biorą. Ja mam metodę połowów.
No nieźle, nieźle. Jeszcze jeden szczupak mógł wejść. Fascynujące łapanie, nie? Człowiek nic nie robi, od czasu do czasu zakręci. Ale jeszcze takiej prędkości nie miałem, ale ten mówię, że ta przęda dosyć szybko schodzi. Ta gra jeszcze istnieje? O kurczę. Prawdopodobnie ma jakiś szczyt w ogóle grywalności ostatnio. No, grywalności, to złe słowo. Ale dużo ludzi gra. Ostatnio ktoś mówił, że na Twitchu według statystyk, na Steamie według statystyk to było bardzo dużo ludzi, a Steam to jest jeden z serwerów. Odrębny od klienta osobnego. Tyle gra, że musieli wyłączyć czat w grze, na którym pokazywane były ten... Pamiętam. Czat w gierce wyłączyli. Że czat jest włączony, bo przez pewien czas nie był w ogóle. Ale teraz widać tylko rekordy tygodnia. Nie widać pojedynczych wyciągniętych ryb wymiarowych na danym spocie. I na tych czatach prywatnych. No są. Na tym u mnie, na MJPlayu na kanale masz dwa spoty, dwa razy nagrane. Jeden, w sumie tak, jeden dzień był bez PV-ki, drugi dzień był nagrany drugi dzień był z PV-ką, ale tam są 3 spoty w jednym filmie. No jest sens, nie? Bo czemu nie? No jak masz wędkę, czemu ma nie stać? Musi pracować. Albo się jakimś spławikiem bawić za małymi rybami. Gorzej, że jak rzucisz sobie tu na tym czasem, na Amber. Bir dla mnie jest martwe. Chociaż może już rusza, bo ja tam 3-4 dni próbuję łowić na porzeczkę i za każdym razem było inaczej. Teraz widzę, że tam jakieś rekordy łowią na porzeczkę. Może się zmieniło. Chociaż znając tych ludzi, to stoją na wielkie kule i stoją po 2-3 godziny, wyciągają jednego amura z gwiazdką i są szczęśliwi, nie? Co dla mnie nie ma sensu. Ale tak bywa. No, ale tu na przykład Dawid, ja często łowiłem amura. Się przykładowo miało 1-2 wędki, to rzucałeś to na amura, tutaj łowiłeś gdzieś jakiegoś tam lina, płotkę, węgorza, można było próbować i takie tam, nie? Ale no, może być różnie, nie? Jak rzucisz na rosówkę albo na miodowe, to może wjechać wszystko. Albo można resetować grę, albo można walczyć z tą rybą, albo możesz zjechać tym z siłą hamulca na 1 i czekać aż ryba pójdzie. Albo na przykład na Beer Lake'u na 5531 siedzą klenie, chyba też, brzane siedzą. Jakbyś się tam ustawił za grubym amurem, bo on tam siedzi na 17 metrach, to byś mógł się jedną wędką bawić na jakieś mniejsze, nie? Tylko właśnie najgorzej, jak wleci
Najgorzej jak wleci ten amur na ten zestaw. Weź sobie Jakub, jak zobacz tego, nie? Zobacz Amber. Bo tam na 83 naprawdę fajnie dawało, na dębie też. Na kamieniach też w miarę dawało, tylko że na tym dniu, co nagrywałem, to było gorzej. Dzień prędzej było lepiej, tylko że jak nagrywałem, to była słaba pogoda bardzo. Ja mam tych szczupaczków. 13 minut, 14 szczupaczków. No i kolejny. Teraz ma być nowe łowisko karpiowe. Mają być te koi. Prawdopodobnie na koniec miesiąca. Cześć, cześć. Wejdź sobie w tego, w klienta albo na, nie wiem, na YouTube'a RF-ki. Tam chyba jest taki treser. Nie wiem ile on tam miał, 40-50 sekund. Nawet w miarę. Dzisiaj w miarę. Znowu węgorze ruszyły na 105,92 na wolku. I tutaj mi się udało przynętę i spota szczupakowego znaleźć. Cześć, cześć. Także spoko. Zaraz będę kończył. Już miałem kończyć w ogóle. Jakby szczupaka nie było, to już bym skończył. Ale nagram sobie to jako spota. Idę to zaraz sobie poskładać. No, coś tam bierze. Wiadomo, ze szczupakiem to rzadko on wchodzi w południe, nie? Takie jak tu biorą, to i tak jest fajnie. Najlepiej to zawsze tak gdzieś od wpół do 6 do 9 i wieczorem od 19. Coś takiego. Do 22. Też te spoty dziwnie potrafią rotować na tym Olburgu, bo może być tak, że tu po południu w ogóle szczupak nie będzie brał, a będzie brał na innym spocie zupełnie, a na tym nie. Na tym może być tak, że tu tylko z rana powiedzmy bierze, nie? Już się tak ostatnio zdarzało. Kiedyś takiego nie było. Jak ja wszedłem na spot, ja wiedziałem, że tam mogę stać od rana do wieczora, nagram go pół godziny i wyłączę, nie? Ale teraz bywa tak, że ja wiem, że on działa, ale przychodzę specjalnie rano, nie ma ryby. Południe nie ma ryby, dopiero wieczorem. Ja mam tego założone. To jest jakiś F65007. Tylko założyłem mu takie haki. Może być istotne to. Bo ten kolor też ma wpływ. Czy przedwczoraj jak te karpie łowiłem na tym, na amberku, na jednym zestawie dowaliłem jeszcze lepszą przynętę, jeszcze większy hak niż te mugi. Na mugi brały ładne karpie, trofki nawet wchodzą, a na tym w ogóle nie wchodziło na 2,0. Ale albo jak wchodził karp, to 2-kilogramowy, nie? Mówię, ja pierdzielę. PV-ka 30. A one jedzą co jedzą. Ale ja jednej rzeczy nie sprawdziłem. Pamiętacie, jak idziecie sobie na szczupaki? W sumie na każdą rybę, nie? Na leszcze też tak idziecie. To sprawdźcie sobie. Zwłaszcza jak jesteście na dorobku, nie? Jak jesteście na dorobku, to w ogóle. To idźcie sobie tu i sprawdźcie, co jest w kawiarni. Szczupaka tu nie ma, więc nie ma co się spieszyć. Ale by był leszcz, to warto go sprzedać.
prędzej, niż by się miał skończyć. Fajnie, trofka. Dużo godzin na trofkę jest. Ja tu w wodzie stoję? Dziwne, że ten szczupak bierze. Cisza jest, nie wieje. Jak ktoś tu mam 30 prędkości, bo ta przynęta dosyć szybko schodzi w ten, w głębie. Z tym morzem to jest jak jest. Zobaczymy, co będzie, jak wyjdzie to nowe łowisko karpiowe. Ostatnio tak się zastanawiałem na transmisji, czy przypadkiem nie będzie tak, że Amber umrze, nie? Bo mało kto będzie na nim łowił i mało kto będzie wrzucał na nie jakieś spoty, dzielił się tym. Zobaczymy. Może jakieś Chińczyka się uda zawsze coś wynaleźć. To może jest jakieś urozmaicenie, nie? Ale kurczę. Dużo ludzi tego, bo czegoś im brakowało, nie? Znaczy to mocno zmieniło. Teraz te karpie się na to nowe nastawią. Ciekawe od jakiego poziomu to zrobią dostęp tam do tego łowiska. Ciekawe jakie zasady wymyślą. Może będzie też tak jak się śmialiśmy, że zrobią komercję. Tam się nie będzie zarabiać, tylko punkty wybijać. Nie wiem, czy posiedzieć na tym spocie. Dobra, posiedzę jeszcze z wami. Chwilkę. Już dotrwałem do 15, prawie 16, to jeszcze posiedzę do tej 19, 18. Może jakiś szczupak fajny uderzy. A tu miałem porzucać w tą stronę trochę. To faktycznie trochę czasu nie łowiłeście. Siatka tobie zgniła. Ryby z 2023. Na filety już tego nie przerobisz. O, szczupaki, pobudka.
Jeszcze zastanawiam nad jednym testem, bo przypomnął 35 dobrze było dać, jakby uderzył jakiś trofka. Ale może potestować, kurczę, stalówkę, co? Stalówkę bym założył zamiast fluo tej 27. Może by to nie było głupie. Dobra, zginie ten przypon. Ten zestaw wyjechał. 12 kg dam. Zobaczymy, co się będzie działo. Też łowię tyle, ile czasu tutaj na tym Olburgu. Nagrywam te spoty cały czas, ale trofki szczupaka nie wyjąłem. A byli ludzie, co na tych spotach siadali, brali tą samą przynętę, bez zmiany żadnych haków, używając też nie fluorokarbonu, tylko stalówkę i wyjeżdża im trofka. RNG robi swoje. Kolejna sprawa, pogoda. Zawsze na szczupaka lubiłem, jak było bezchmurnie i bezwiecznie. A teraz się okazuje, że większe ryby, a zresztą tak z węgorzem, bo większe ryby biorą, mniej bierze tych małych, a większe biorą wtedy sztuki. Takich trofka węgorza najczęściej ostatnio wychodziło przy dużym wietrze. Albo się okaże, że ten spot po południu nie gra w ogóle. Chyba polecę szybko obok. No, coś wzięło. Okoń. Ładny był ładny, ale okoń. Tak było raz na 21. 21,67. Brały szczupaki rano, ale już od południa i wieczorem brały okonie same. Żadnego szczupaka. Chyba niemożliwe, nie? Dobra. Biegnę tam na 60-63. Ostatnio próbowałem ze szczupakiem, ale był większy problem. Chyba właśnie problem był tej... Wychodziło coś tu, ale chyba nie ta przynęta już. Pierwszy szczupaczek.
Coś bierze, coś się dzieje. Tam przy moście biorą szczupaki, ale z rana fajnie brały. Spokojnie można kawiarnię zaliczyć. Ale teraz już wieczorem tak nie bardzo. Coś jest narobione jednak, że te spoty nie działają jakby cały dzień, tylko teraz działają z rana, po południu i wieczorem mogą być gdzie indziej. No chyba, że teraz by brał, nie? Bo prędzej sam mówiłem, że od 19 zaczynają dopiero brać wymiary. No ale będziemy mieli sprawdzone kolejne miejsce najwyżej. A i teraz mam stalówkę założoną. - 24 węgorze przez pół godziny. Trochę gorsze tempo niż na początku. Jakie węgorze, szczupaki. Węgorze powiedziałem, nie? Kurczę, no odrobinę mogłyby większe brać. To jeszcze za mały hak założyłem. No bo to też jest problem przynęty. 65, jak się łowiło kiedyś na tą F12, no to zdecydowanie większe brały szczupaki. Rzadziej, ale większe. Że ja wolę łowić przynajmniej takie, ale łowić niż czekać i ileś tam czasu i nie mieć ryby w ogóle w siatce. A jeszcze coś zrobię. Zmienię chyba. Zmienić przynętę? Biorą na tą przynętę. Kurczę. Się zastanawiam, czy zmienić przynętę, czy nie zmienić, ale biorą na tą. Mógłby jakiś taki 5-kilogramowy chociaż wejść. Inny sposób pracy z nim też zadziałał. Dobre pytanie, nie? Czemu ci się rączkę z kołowrotka odkręca?
Co ty za kołowrotek masz? No kurczę, te szczupaki nawet biorą, ale jakoś mnie przekonują ich wielkością. Ja mówiłem, że na takiego łowiłem? Na takiego chyba złowiłem dużego. Nie wiem, czy ta prędkość będzie dobra. Niby działa. No. Standardowe haki mam założone. Prologika, co ci się robi? Wkręca ci się rączka przez wkręt. Raz jak mi się odkręcała, to z prawej strony dokręciłem tylko, nie? Czyli z przeciwnej strony tego. Elegancko. To może i ta przynęta też działać. Taka szara zielonkawa. Ale to czuć, że to by się coś odkręcało, nie? Nawet bez łowienia. No dobra, ludziska. No to widzieliście dwa spoty szczupakowe. Aż mi ryba uciekła. Idę to sprzedać i będę kończył. Muszę sobie jakiś spot ogarnąć, znaczy nagrać. W sumie ten nagrałem, muszę poskładać materiał. Norwegię mam jedną. Mam jeszcze jedną Norwegię nagraną. Trochę tego jest. Tutaj się bawiłem na tym, na Białajce, ale chyba właśnie na ten kanał, na którym teraz transmisję na YouTube mam. Bo pod względem kasy to się materiał średnio nadaje w ogóle do udostępniania. Ale pod względem ilości ryb, jakie tam wyjąłem, to w sumie wam powiem, jak ktoś sobie chce nabijać procenty umiejętności, to spoko. Bo dużo brało ryb. No dobra, już jest taka godzina, że szczupaków nie będzie. Dobra, heja, sprzedać to.
38 minut mniej więcej, 35 szczupaków w siatce. Jakieś 150 srebra. Nie było dużo tych za dużych. Płotki teraz. Zdecydowanie. Ale to albo na surze, albo na... Tam są prawie zawsze odpalone, trofiny, albo na jeziorze Ładoga. Jeszcze na tych, na karasiach też dałoby się na Ładodze odpalić, nie? Dobra, tutaj nie ma. Jakichś tam okonków nie mam za dużo. Tych większych okoni też. No, płotki, nie? Przykładowo na płoteczkach 187, nie jest źle. Jakby była kawiarnia, to by miał plus 100, minus 20 może. To by było z 250 w pół godziny, nie? Chyba nie jest zły wynik na szczupakach. No, płotki na surze. Tylko byś musiał zobaczyć, jak którym działają. Tam są dwa spoty, 4,5, 4,5 i jeszcze ten drugi był, co teraz ludzie łowili. Wzdręgi. Ale na płotkach to tam w pół godziny na przykład teraz miałem z 200. To nawet lepiej niż na leszczach, nie? A radości ci daje, bo tam wyciągasz 5-6 trofek w pół godziny, no to też jest wesoło, nie? Przynajmniej piszczyk, dźwięki wydaje. Można się powygłupiać. Według mnie spoko. No i dużo płacą teraz właśnie za te płotki, nie? Dużo. Tutaj by się przydało gdzieś na Starym Grodzie ogarnąć jakiś spocik płotkowy, ale z reguły to robiłem tylko tak, żeby pozaliczać kawiarnię, a nie jakąś dużą ilość ich łowić. No dobra, dzięki wszystkim za dzisiaj. No i na razie. Widzimy się pewnie jutro, bo jutro jest piątek. Jutro się postaram wam transmisję odpalić jakąś.